Chcesz kupić sobie nową grę? Kupuj tanio i bezpiecznie na Enewie. Tysiące gier w najniższej cenie. Koniecznie w zakupie korzystając z naszego linku Zająca, który przeniesie cię do świata najtańszych gier. Nie bądź amebo, kupuj na Enewie. Więcej czerwonych, stabilki też, chociaż... Sufrażystki Day. Dzień dobry, szalom, witam bardzo serdecznie w drugim odcinku, a właściwie już pierwszym takim właściwym naszej serii z ziemi francuskiej, czerwonej ziemi francuskiej do biało-czerwonej ziemi polskiej, gdzie potem przełączymy się pod Polskę, gdy już wygramy Great Warową wojnę. Tak, to jest defensywny niebieski kocyk, który broni nas przed promieniami Kaisera. Kaiser byłby wtedy słoneczkiem naszym, a to brzmi trochę kimowo, kiczowo. Dobra, źle to zabrzmiało, ale początek jest taki. Przede wszystkim robimy dalej drzewko polityczne, bo tak czy siak musimy przez większość przejść. Niestety walka z polityką osłabia naszą gospodarkę i możliwości wojskowe, bo tu nie tykamy drzewka przemysłowego i nie robimy drzewka wojskowego, a drzewko wojskowe na Great Warze zwykle miało o tyle ważny sens, że pozwalało nam zraszować jakieś te bardzo dalekie techy, typu lepsza artyleria, pierwsze czołgi, pierwsze samoloty, które dawały tam na początku wojny jakąś tam przewagę. Dobra, zaczniemy od tego, że po pierwsze, że zastanowimy się, co my w ogóle tą Francją chcemy zrobić. Nie no, ta Francja to będzie Francja agresywna, tu my narzucimy ofensywę Niemcom. Ja wierzę, że nasz przemysł, nasza armia da radę, dlatego zatrudnimy Ferdynanda Focha, który daje Division Attack plus 10. Tak, bo tu moglibyśmy sobie defensywę. Dwóch jest nawet marszałków od defensywy, głównodowodzących, nie wiem po co, jeden by wystarczył. Ale ja wierzę, że tak, my zrobimy jakieś bydlaki, jakieś czołgi, samoloty, wielka francuska ofensywa na Moskwie się dopiero zatrzyma. A drugiego doradcę, jakiego sobie wrzucimy, to tutaj jest taki fikuśny, go nie widziałem, który daje Political Power plus 15. I zostało nam 6,9, haha, 6,9, haha. Komentarze mucho importante do tej naszej serii, żeby też rozkręcać nowy kanał. Po banicji mamy, wiecie, nowy kanał, ciężkie czasy nastały, poprawność polityczna nas w końcu dopadła. Nasze nieśmieszne, mało śmieszne żarciki, dlatego nie dość, że komentarze, to jeszcze można gdzieś tam zapodać filmy i kanał dalej, jak macie znajomych gdzieś na Discordzie, podrzucić linkacza czy coś takiego. My natomiast odpauzujemy rozgrywkę, bo dzisiaj wygraliśmy już jedną wielką wojnę w ostatnim odcinku na Piaskach Pustyni, a dzisiaj prawdopodobnie czekają nas kryzysy o Maroko. Mam nadzieję, że nie sprowokujemy wojny i dobrze to pójdzie, bo trochę ahistorycznie idziemy w czerwonych. Może jacyś ochotnicy do Włoch na wojnę z Osmanem odpauzują, bo to niech leci powoli. No i wojny bałkańskie. Mam nadzieję, że dzisiaj dojdziemy do wojny bałkańskich, także dzisiaj agresja. I od razu pauza, dostajemy Tuaregowie. Tuaregowie przybyli z misją dyplomatyczną, wszyscy do tego Paryża ciągną. Osmani, Kebabini, Tuaregowie, Compallians i Stabilka. Bardzo dobrze, my jako Francja posiadamy rozmaitości w Afryku. Tutaj mamy osobne drzewko na ogarnięcie tego Afryku, a mianowicie zaczynamy od zniesienia taniej siły roboczej. Co by dawało dobre, sensowne bonusy. Jest gdzieś jeszcze widziałem jakieś drzewko, coś tam, żeby się tymi lokalsami zająć. No i to fikuśne drzewko Indochin, które sobie same klikają i jakieś bonusy nam tutaj może z czasem zapodadzą. Proszę, co my tutaj mamy? Nasza czerwona agitacja działa. Październikowe strajki robotników na kolei. Mamy strajki, to jeszcze niedaleko granicy kluczowych węzłów kolejowych na wschodniej Francji, kluczowych w przypadku wojny z Teutonami. Historycznie fajnie, że to jest podpowiedź. Możemy wybrać, żeby ich zatrzymać za wszelką cenę i wysłać naszą armię, żeby na bagnetach rozniosła strajkujących. Albo niech się wykrzyczą, 20 dni, pokrzyczą, ponudzi im się i nasza gospodarka i tak póki co jeszcze nie pracuje za bardzo, te 20 dni nas nie zbawią. A zbustujemy sobie czerwonych i naszą partię Jeana Żura. Poda mi się ten Jean Jour, wadaj. Ciekawe rzeczy się tworzą podczas tej serii z ziemi francuskiej do Polski. Nadszedł czas, aby w końcu pozbyć się zamieszek w szampanii, bo ten spadek stabilki jest niepokojący, a przy okazji dostaniemy jakieś decyzje, no i szampania sama z siebie dostanie bonusy budowlane, więc bardzo fajna rzecz. Przy okazji mamy polityka pała i wiecie co zrobimy? I machniemy więcej polityka pała. Cichy pracuś plus 15, zarzucimy naszą Francję polityka pała. Mam nadzieję, że... O cholipka, my musimy, dobra, te zamieszki w szampanii mogą poczekać, ten niestabilny rząd i ten burdel klasyczny, historyczny we Francji powoduje, że nam ustawy przepadają. Cholipka, my musimy, zostaw tą szampanię, szampania nie zając. Zintegrujemy, rozumiem, że ci niezależni socjaliści dołączą do naszych czerwonych.
I będziemy mogli, dostaniemy decyzję agitacji przeciwko tym bardziej prawym frakcjom. Nie no, ile ustaw przepada, co ty gadasz? No dobra, my dostajemy, tam to nie są duże debuffy, jak one nie przechodzą, ale nie dostajemy bonusów za to. Wszystkie ustawy upadają. Wszystkie ustawy, jedna po drugiej, nic nie działa w tym kraju. Możemy jednak zmienimy tą ofensywną doktrynę na defensywną. Pierwszy lot do Indochyn. Niesamowicie, ale ja bym chciał jednak naprawić nasz kryzys. Tak, my zintegrowaliśmy całkiem tą frakcję, więcej do czerwonych, 150. Największa partia, ale nie mamy stabilnej większości. Potrzebujemy więcej. Więcej! Fajni doradcy, event, kongres 1910 w Paryżu i możemy robić stabilkę i zmiana tego. To kosztuje 25 pp. Dobrze myślałem, że pp się przyda. Od razu zacznij agitować przeciwko prawym frakcjom. Musimy mieć 300 miejsc w tym, w naszym parlamencie francuskim, aby mieć większość. Rewolucja w Meksyku. Swego czasu Francuzi również interesowali się Mexikiem. Aha, to jest taka rewolucja bez rewolucji, bo już chciałem ochotników wysyłać, żeby aktywnie działać. I mamy kongres troszeczkę opóźniony, 1911. Więcej czerwonych, to mnie cieszy niesamowicie. Musimy dalej agitować i po prostu zbanujemy prawe frakcje. Tak, zbanujemy prawe frakcje. Każda frakcja i dostajemy poparcie dla nich mniejsze. 35 dni. Znowu jakieś ustawy przepadają. Tak, budżet na 1911. O cholipka. Dobra, ale mamy rok czasu, żeby budżet uchwalić. No to już zaboli, jak budżetu, ustawy budżetowej nie przepchniemy. Ale cieszmy się ważnymi, wielkimi rzeczami, jak było wielkie zwycięstwo na piaskach pustyni. Być może od roku jest całkowita destabilizacja systemu politycznego we Francji, bo nam się zachciało czerwonych wprowadzać i nic nie działa. Legislatywa działa, znaczy nie działa, wszystko stoi, ale piaski pustyni zabezpieczone. Aha, i z przyczyn prywatnych tracimy dobrego premiera. Arystant Briand, cywilki infrastruktury. Szkoda, że jeszcze nie udało się wrzucić tego typa tutaj, doradcy od cywilek infrastruktury. I zastępujemy go Ernestem Monet. A Ernest Monet, poza tym, że ma fajny wąsę, to politykę kradnę. Niedobrze. Właśnie, Rosja. Ja zapomniałem, że my idziemy w czerwonych, a my jesteśmy w ententowym sojuszu z Rosją. I ona potem będzie miała problem z czerwonymi. No póki co współpraca idzie doskonale. Zapraszają nas na wystawę militarną w Petersburgu. Oczywiście dołączymy 10 polityka pała. Dobra, prawe frakcje zbanowane. I możemy zaprosić demokratycznych republikanów. Dziwnie to brzmi odniesienie na przykład USA. I to jest 70 miejsc. I te 70 miejsc daje nam większość. Te 70 miejsc daje nam większość i będziemy mieli 318. I mamy ponad połowę. I dzięki temu ustawa budżetowa przejdzie. Powinna przejść. Cel narodowy na zamieszki w Szampanii zrobiony. Pozbyliśmy się tego debuffu narodowego. Przy okazji Szampania powinna dostać właśnie na 719 dni Local Construction Cost Speed plus 15%, więc od razu rozpoczniemy rozbudowę Szampanii. Swoją drogą to i tak będzie kluczowy state podczas wojny z Teutonami. Zawalimy go na razie cywilkami. Skończę jeszcze tylko robić tą jedną cywilkę w Picardii, a potem walimy... Mamy 5 pracujących cywilek? Co? Może jednak pójdziemy w tą defensywną ścieżkę. Polipka. Polipka! Nie no, musimy zreformować rząd. Trzeba się pozbyć tego. Trzeba się pozbyć tego za wszelką cenę. Sojusz ze związkami zawodowymi, piękne, czerwono-czarne. Podoba mnie się. Aż bym jakiegoś Kaiserreicha ala z barykada zarzucił. Prawo pracy, tu będzie slot badawczy, lecimy w to i możemy lecieć w to bardziej takie czerwono-imperialistyczne drzewko. Podoba mi się ta mechanika, podoba mi się, bo to jest teraz taki zapychacz de facto, żeby dotrwać do wojny i można się tym parlamentem pobawić. Te kolejne ustawy się ładują. Budżet powinien przejść, mamy 250 głosów, w ciągu 16 dni będą debatować, a tu mamy na przykład ustawę o rozbudowie jakiejś kolei i na przykład slocik 1 dostanie sobie kolej, ale dostanie też bonusy do budowy. Wystarczy 250 głosów. Swoją drogą moglibyśmy niezależnych radykałów, 60 głosów, przeciągnąć na naszą stronę. Niepotrzebne, mamy 318. Ale możemy przepchnąć ustawę o zmianach klimatycznych. Uwaga, 1911 Francja przepycha ustawę o zmianach klimatycznych. 1 000 000 franków i
właśnie 1,5 miliona franków w 2 turach dla rolników, którzy ucierpieli z powodu zmian klimatycznych. Jak ustawa przejdzie, odda 25 stabilki, political power i da 2 stabilki. Bardzo fajny future, żeby sobie poklikać, pobawić. Pamiętacie, jak kiedyś Zion zrobił taki film o koniecznych zmianach do Hearts of Iron? Część widać z tych rzeczy, które zamieściłem w filmie, Parat wziął do serca i powoli się pojawiają. A jedną z nich, to co mówiłem, to jest to, że przydałoby się więcej jakichś takich future'ków, mechanik, dodatków odnośnie polityki wewnętrznej. I to, co tutaj jest, to jest akurat ciekawe. To jest dobry krok, że gdzieś tam coś działa. Nie jest to jakieś takie mocno wpływające na rozgrywkę, no bo 2 stabilki w tą czy w tą to nie ma różnicy, ale na przykład jak mamy teraz zapychacza do wojny, no to zawsze można się pobawić, popatrzeć, porobić jakieś ścieżynki, które mogą i tak potem prowadzić. Nie jest to skomplikowane, bo niektórzy to nie przepadają za takimi rzeczami w końcu, oni by tylko chcieli cywilki według rozpiski klikać do 40, potem zrobić jedną templatkę czołgów i easy win. No nie, proszę Państwa. Hojec kiedyś był piękną grą. Kiedyś mieliśmy główny kanał, było fajnie, a teraz musimy wszystko od nowa zaczynać. O, klęska głodu, no cóż, jest jak... Ale będziemy musieli zabezpieczyć im żarcie. Nie no, wsparcie humanitarne. No dobra, wysłać wyślemy, ale bez przesady. Telefonami trzeba płacić! O jacie. Dobra, ładuj w nich te telefony. Zarzucimy całe nasze kolonie telefonami. Żeby ich nakarmić. Przepraszam. Karmimy francuską Afrykę telefonami. Nie mają co jeść, to będą mieć francuskie telefony. O rany. No telefonami płacisz, rozumiesz? Kolejna fajna mechanika, żeby przepalać telefony, które przez większość początkowej rozgrywki do niczego nie służą. Żeby pozbywać się debuffów. Przepraszam, nie mogę. Jeden premier zrezygnował z powodów osobistych, ten ma jakąś kontuzję podczas wyścigów lotniczych. Paryż-Madryt doznał kontuzji, nie wiem co on tam robił. I mamy kolejnego premiera, który jest dodatkowo skorumpowany, więc nie dość, że kradnie 10 pp, to jeszcze konsumer goodsy zabiera. Bandyta jeden rzezimieszek. O ty bandyto, zaraz żon żur wejdzie na stanowisko, to zajmie się tymi bandyckimi ustawkami. I wraz z nowym premierem pojawia się nowa okazja, mianowicie sułtan marokański ma problem z lokalnymi rebeliantami, wataszkami, z jego pałac w Fezie został oblegany dosłownie przez siły rebeliantów. Wysłał poselstwo do Paryża, wszyscy ślą poselstwa do Paryża z prośbą o pomoc i rozprawienie się z rebeliantów. Oddział francuski stacjonujący w Casablance szybko uratował sułtana, który abdykował na rzecz tam jakiegoś swojego brata czy czegoś tam. No ale to daje bezpośredni pretekst do poszerzenia kolejnych naszych wpływów w tym regionie i de facto ustanowienia Maroka protektoratem i zajęcia też poszczególnych state'ów. To jest też opcja historyczna, oczywiście ją sobie weźmiemy. Także klikamy. Maroko stało się naszym protektoratem. Oni mają drzewko? Oni mają drzewko. Wow, niesamowite. Przejdźmy kolejne state'y. Nie wiem, czy to już nie prowadzi do kryzysu z Kaiserem Wilhelmem, miłościwie nam panującym. Tymczasem prawo pracy, minus 15 consumer goodsów, więcej telefonów do Afryki i kryzys w Maroku narasta. No cóż, nikt nie może zatrzymać naszej francuskiej okupacji, lekkie zamieszki. Aha, Wadaj się buntuje, Wadaj ma antyfrancuską partyzantkę i mamy wystarczająco PP, aby wrzucić niejakiego kapitana przemysłu, infrastruktura cywilki plus 10. A tak to działa mechanika, jakbyśmy nie mieli większości w parlamencie. Jakiś event o zamieszkach, znaczy bandytach na przedmieściach paryskich, jakichś rzezimieszkach, hultajach. Możemy stracić cywilkę możemy stracić, rozumiesz? Fabrykę cywilną na początku, local manpower minus 10 we Francji, znaczy w Paryżu, Ile-de-France, ale z racji tego, że mamy stabilną większość, możemy wysłać policję, aby się tym zajęła kosztem 1000 karabinów. Także co to jest? No i mamy kryzys w Agadirze. Niemieckie claimy w Maroku się pojawiają. To był ten łokręt, co oni wysłali do Maroka. No miejmy nadzieję, że to nie doprowadzi do wojny, bo my jesteśmy kompletnie nieprzygotowani. O co to jest? Agadir Crisis. My jesteśmy... Wow, jaka graficzka. My jesteśmy po jednej stronie, po drugiej są Niemcy i niezaangażowani są Brytyjczycy i tym. Dobra, a co my możemy coś tu robić? Klikać?
Monalizę ktoś ukradł, bandyta jeden. Co ja mam zrobić z tym łokienkiem? Bo tu jest niby takie fajne, że jest kryzys. Podoba mi się ten future, ale czy my coś... Tu coś się dzieje. Nasza kontrola nad Marokiem jest wystarczająca, aby pozbyć się tego marionetkowego sułtana. Jezus, jak on debuffy daje. Żeby pozbyć się tego marionetkowego sułtana i bezpośrednio wciągnąć do naszej francuskie posiadanie. A mamy 100% dominacji w tych negocjacjach, tak? Na stronę Francji. Czyli to Niemcy coś muszą działać, my na razie czekamy. Okej. Proszę bardzo, jaki ładna graficzka celu narodowego, wieża Eifflowa, dwie francuskie flagi z czerwonymi gwiazdami, dwa gąbki pokoju zapowiadające dwie wielkie wojny naszych czasów. Mało śmieszny żarcik, a tak naprawdę to czerwoni przejmują oficjalnie władzę we Francji. A ta francuska flota to, przepraszam bardzo, gdzie oni płyną, że oni opływają Brześć Litewski? Czy oni spóźnieni płyną na bitwę, na wojnę O kurde, Łowolipka, jaką kolej zrobili? Jaki future? Ty, kolej rosyjska. Ale fajne. Ale fajne. Ta flota płynie spóźniona na bitwy morskie, nie? Żeby dostać w pierdziel do Japończyków. Coś się zmieniło z tym kryzysem? Czy ja coś tu muszę działać? Czy Kaiser odpuścił? Przypłynął flotą i zdał sobie sprawę, że to głupi Włoska inwazja na Libię. Możemy wysłać ochotników? A, i chińska rewolucja. Niestety nasz kraj nie jest w możliwości wysyłania ochotników. Ty no, taka mała czerwona kropka. Co się może stać? Oj, ta mało czerwona kropka już nie jest mało, bo wiecie, bo mało. O Jezus, wszystko eksplodowało, mruk. Pilnuj Chińczyków, bo wykipią, wystrypią, nie wykipią, a tu mało wyskakuje z ryżu. Co się dzieje? Powiedz, że wy macie drzewko. Wow. Ej, ale się pozmieniało w tym reduksie, w sensie w tych Great Warach. Jacie. W tym roku wojny nie będzie. Zasmucę was, ale niestety w tym roku wojny nie będzie. Niemcy się wycofały. To powinno być tak, że oni dostaną kawałek tutaj tych Kamerunów, Afryk, a pozwolą Francuzom przejąć władzę w Maroku. Także kryzys w Agadirze. O, Brytyjczycy nas pomarli. Bardzo dobrze, że Brytyjczycy nas poparli. Nie wiem, czy Hiszpanie, nie wiem jak Hiszpanie mieliby wpłynąć. Hiszpania też ma drzewko? Co ty gadasz? Niewielkie drzewka, ale no fajnie, że mają. Bardzo miło z ich strony. Ło, jak się czerwono odpaliło. Socjaliści przejmują władzę we Francji. Viva la comuna. Poczekaj, przecież my potem będziemy grali Polską. Polską walczącą z czerwonymi ruski... O, cholipka. Dobra, w najgorszym wypadku skończy się tak, że Francja wyśle ochotników do Rasyi, żeby bić nas, ale... Ja nie pomyślał o tym. Polipka. Dobra, może być ciekawie. O, proszę bardzo. Rewolucja może istnieć tam, tylko tam, gdzie jest konsensus. Jean Jaurès. Ten Jean Jaurès to jakiś wybitny czerwony polityk francuski z tego okresu. Dobrze, podoba mi się. I ta Francja taka czerwoniutka. Jacie. Prawie zlewamy się kolorkiem z Osmanem, kebabinim. Dobra, i teraz to, co musimy zrobić, to co musimy teraz zrobić, to ten cel narodowy. Niestety on jest jednak zablokowany. Jakiś power struggle nas czeka. Jakaś mechaniczka się blokuje. Dobrze, to wprowadźmy zniesienie taniej siły roboczej, bo tutaj nam się cały czas ładuje. Zostało 190 dni, więc w końcu się tego pozbądźmy raz na zawsze. I możemy więcej telefonów załadować. Tak, kolejne telefony lecą. Jako czerwoni mamy przywilejowaną pozycję do wprowadzenia częściowej mobilizacji. Warto być czerwonym, proszę państwa. Czerwona Francja rośnie w siłę. No właśnie, Niemcy żądają rekompensaty za to, że ustąpili w sprawie Maroka, żeby wyjść z twarzą. Zaproponuj kompromis, bo jeżeli odrzucimy, to oni mogą wypowiedzieć nam wojnę, więc na razie lecimy historycznie. Oni tutaj przejmują jakieś te nic nieznaczące kolonie. No właśnie. Także kryzys w Agadirze rozwiązany. No ale jak to niektórym starym generałom nie podoba się czerwona Francja? No przecież to taka bardziej republika niż tego. Co monarchii pewnie by chcieli, bandyci, imperialiści, jedni Habsburgowie, szpiedzy, jedni Kaiserowi. Ważne, żebyśmy nie stracili tych dwóch, bo to jest trzon naszej armii. Klikam teraz, bo tutaj stracimy Gallieniego, Joffrego, Wiktoria, kogoś tam. I 12 innych. Jeżeli wśród tych 12 innych jest Foch albo nasz Marie George, to będzie niedobrze i... Foch to zawsze miał czerwono przed oczami, dobrze. Nie! Mój szprytny plan. Ktokolwiek tu został? No tak, no jest jeden ten, ojoj, czyli Foch to jednak był zdrajca i szpieg Kaisera, a on serduszka wam miał dawać. No niedobrze.
Problem taniej siły roboczej w naszych koloniach afrykańskich został zażegnany. Tam powinien być oprócz przeciwko okupacji mniejszy i komplians większy, także możemy w końcu chyba zabrać się za nasze drzewko przemysłowe. Rychło w czas. Poklikać sobie jakieś cele, tutaj troszeczkę stabilki, bonusy do research speeda, zbijanie tego. Także spróbujemy jak najwięcej wyciągnąć. A więc to kajzerowy spisek. Tajna policja francuska, czerwona tajna policja odkryła spisek mający na celu zlikwidować naszego żonażura. Pewnie finansowany przez szekle teutońskie i rozpoczyna się... Mechaniczka jakaś? Co my tutaj mamy? Rozpoczyna się... Aha! Może być celem. Nie wiem, czy my nie powinniśmy może wywiadu klikać? Jakaś mechaniczka nowa. Ciekawe. Ej, podoba mi się to Francja. Nawet nie wiedziałem. Myślałem, że my tutaj będziemy mieli takiego zapychacza do wojny i potem zapychacza, żeby przejść na Polskę. A tu widzę, że się robi główny kontencik z tej Francji. Jacie. Ej, my chyba musimy... Ej, nie. Jean Jour musi przeżyć. Robimy tego. Robimy... No, antykajzerki robimy wywiad. Antykajzerki. I my tutaj, rozumiesz, naszego Jeana Joura trzeba obronić. Nawet kosztem cywilek. Rozłam w partii. O właśnie, tu się zaczyna. To jest to, co nam blokuje drzewko. Rozłam w partii, bo teraz musimy brać tych bardziej takich czerwonych. A partia musi się zreformować. Tylko w jakim kierunku partia musi się zreformować? Mamy mechanikę i teraz tak, nas interesują głędziści? Głędziści nas interesują, nieprawdaż? Tak, tutaj są tacy bardziej agresywni. To chyba nie ma większego wpływu, czysto lorowo-polityczny, ale to tu są tacy totaliści, jakbyśmy powiedzieli w nazewnictwie kaiserreichowym. No dobra, to ładujemy. Dawaj na 80 dni balance power minus 0,20, żeby szło w lewą stronę. On zaczyna sobie spadać. Załaduj. Tu nie chcę przepalać stabilki, więc myślę, że klikniemy sobie tutaj to i na razie reszta nas nie interesuje. Stabilki nie będziemy przepalać chyba. Aż tak bardzo nie musimy na razie wprowadzić tego czerwoniutkiego rządu. Skoro mamy jeszcze telefony, to nakarmimy resztę Afryki. I widzę, że kolejna ustawa budżetowa na rok 12, ale raczej jej przejście jest niezagrożone. No i mamy... pierwszy great projekt, tylko... Czy my chcemy jakiś samochodzik? Tutaj nie, no my byśmy super heavy Hotweizerach chcieli. Także trzymamy na razie nasze przełomy. Ciekawe, czy w tej Francji może wybuchnąć wojna domowa. Eksperci. Ciekawe, czy może się odpalić wojna domowa i jakiś Napoleon przyjedzie obalić czerwony rząd w Paryżu. Bardzo niepokojące. Antykajzerki się zrobiły. O, proszę bardzo. Mam nadzieję, że nasze wierne papety podążą śladem metropolii, boostując czerwonych i obalając dawne. Co to za jest? Sprowadzenie tego... włoskiej mniejszości. Mam nadzieję, że nasze papety podążą właściwą ścieżką i zaczną sobie czerwonych ładować i wybierać odpowiednie ścieżynki. Naszym przykładem z metropolii, widzę, że już jeden slot ładnie pracuje. Ta częściowa mobilizacja gospodarki oddała boosty, infrastruktura się robi, dobrze, cywilki. Bo tu zaraz wojna będzie. Zaraz będzie wojna. A my jesteśmy kompletnie nieprzygotowani do tej wojny. Kompletnie. WDW z nieba privet, a francuskie siły specjalne to obecnie próbne skoki z wieży Eiffla z prześcieradłem i zakończone niepowodzeniem. To jest event historyczny, nie? Praktycznie coś takiego miało miejsce. No cóż, przynajmniej próbował w imię nauki. Zbicie rocznej kary za przedwczesne technologie. Mówiłem, że tutaj jest taki problem, że w pewnym momencie na tych modach Great Warowych nie za bardzo jest co badać i po prostu raszujesz te późniejsze techy. Dlatego jak dobrze porobisz cele z drzewka, to masz bonusy, które gdzieś tam rekompensują te debuffy. Tutaj ciśniemy na siłę artylerię, żeby potem bonusy mieć na następną artylerię. No i żeby badania wchodziły na te projekty specjalne jako przełomy szybciej. Czy my chcemy wysyłać łochotników, żeby tego... Desanty włoskie się nie dały, o proszę. Mam nadzieję, że Włosi wygrają tą lorową, historyczną wojnę. Factory output 400 dni. Też musimy to zrobić? Czy my chcemy sobie zapychać slota na 400 dni, 50% szybciej? No dej. Wśród eventów, które się pojawiają, niepokojących, o dalszych zamieszkach w Hansi, o niepokojach w Kolonia i wzroście nieposłuszeństwa w naszych prowincjach zamorskich, pojawia się ustawa w naszym parlamencie czerwonym o ograniczeniu produkcji uzbrojenia. Moglibyśmy zablokować tą ustawę, mając oczywiście większość, 250 głosów jest potrzebne, mamy 318. I zamiast factory output na 180 dni minus 25%, tylko na 60 dni. No dobra, wprowadź tak czy siak.
O, reformy czerwonych rozbrajają naszą armię. Nie, tam Kaiser się zbroi za granicą. No co to są za debuffy? Niedofinansowana armia, polityka pała, experience, a ja tyle expa już nafarmił, rozumiesz? Koszt doktryny plus 25%. Ja cię. Czekajcie, bo jest próba zamachu żona żura. Żona żura trzeba bronić, bo przypominam, że na tym Great Warowym modzie są doktrynki z podstawki chyba niezmienione. Może tu wartości tylko się różnią, ale core jest taki sam. Natomiast trzeba przejść przez doktrynę pierwszowojenną. I to jest taka doktryna pierwszowojenna, która jest niesamowicie droga. My jeszcze mamy podniesione koszty. A jeszcze te platki trzeba pozmieniać, rozumiesz? Czy to jest przypadek, że w momencie, kiedy był zamach przeprowadzony na naszego pięknego, czerwonego żona żura, w tle leci to, co leci, teutoński music tak zwany, inspirowany kaiserowym imperializmem? No to nie jest przypadek. Na szczęście, nie wiem, czy to ma znaczenie odnośnie ścieżki, którą chcemy wybrać. Mam nadzieję, że nie, no bo tutaj obie ścieżki i tak zastępują nam mimo wszystko przywódcę kraju. Ale nie pozwolimy, żeby Teutoni przeprowadzili ten atak. Żon żur przetrwa i wyjdzie zwycięsko. Wyjdzie silniejszy niż nigdy wcześniej. War Support plus 10, Division Defense na korach plus 10%. Wywiad armii zainterweniował rychło w czas. Fajnie jakby to było na przykład skorelowane z tym, że trzeba mieć rozwiniętą agencję, bo inaczej ta opcja jest niedostępna. Ciekawe, czy jest taka możliwość robienia w końcu rzeczy. Dobra, żon żur przetrwał. Nasz prawy bohater przeżył, świetnie. Czy to jakoś wpłynęło na to? Nie, po prostu dalej mamy balance of struggle i tutaj możemy, dalej sobie boostować. I my musimy dojść do momentu tutaj, czyli muszą mieć przynajmniej 75% wpływu. Jak sobie sprawdziłem, gdybyśmy wybrali tą drugą opcję i Jean Jour padłby w tym zamachu, to byśmy stracili mechanikę parlamentu, a jak teraz patrzę, nad czym głosuje parlament, żeby pozbyć się fortu, usuwa jeden poziom fortu w remis. To nie wiem, czy pozbycie się tego parlamentu to nie był taki głupi pomysł. Czemu oni nam forty rozbierają? Co wy robicie? Wy wiecie, że że tam kajzerki ostrzy. Wy zdajecie sobie z tego sprawę, czy nie? Dlatego patrząc, co robi parlament, ruszymy w drzewko wojskowe, bo tutaj mamy decyzję na jakieś renowacje fortów za pomocą telefonów. Telefonami nakarmiliśmy Afrykę, to teraz telefonami będziemy okładać nasze bunkry. Aha, a Niemcy już na granicy stoją, cholipka. A my mamy kółeczko serduszkowe wokół Paryża. Co my dostajemy? Dwa forty kosztem telefonów. Dobra, przede wszystkim co? No trzeba rozbudować, no nie linię Maginota, bo realizacji nie mamy, ale granicę bezpośrednią z Teutonami. Jeżeli pójdzie wszystko historycznie, to będziemy przez Belgię się przebijać, ale masakra, jak tutaj sobie patrzyłem. Tutaj Kaiser już fortyfikację przygotował. Tu są jakieś góry, tu dosłownie są góry. Trzeba dużo big gunów, tak, będziemy potrzebować dużo dużych gunów. To jest... My mamy drzewko zablokowane, aż wojna nie wybuchnie. Dobra, coś mamy dostępnego. Manufaktury... tutaj coś, jakieś decyzje na rozbudowę trzeba zrobić. Manewry w Pikardii. Teutoński zamach. Próba zamachu teutońskiego na naszego Żana Żura daje impuls do modernizacji armii. Manewry w Pikardii. Myślisz, że tylko ty możesz mieć dywizję na granicę? Patrz, co zrobię. Patrz, co zrobię. Kaiserowy bandyto, pyk. Francuskie dywizje na granicy, powiem więcej. Francuskie dywizje na granicy będą robić pajacyki. Jaki sentyment antywojenny. No ja tutaj właśnie robię przemowę, żeby podbić totalen Krieg. Nie no, to iście w czerwonych to był głupi pomysł. Co to za jakaś antywojenna agitacja? Co to w ogóle ma być? Jeszcze stabilka spada, war support spada. A my pajacyki prowokacyjne na granicy robimy! Dajcie mi wojny! Ej, nie, ja jestem pod wrażeniem tej mechaniki parlamentu, jakie to jest fajne. Teraz na przykład, jeżeli ta ustawa przejdzie, odblokuje nam się cel narodowy. Fajne. Robimy jakieś pożyczki dla Indochin, to się cały czas ładuje. Śmieszne jest to, że my budujemy forty, a parlament rozbiera te forty. Dobra, ustawa o Indochinach przeszła. Dzięki czemu zdejmujemy im debuffy, dobrze. Patrząc, co się dzieje w naszym kraju, będziemy potrzebowali wsparcia naszych kolonii. Zdecydowanie. Korpus inżynieryjny. Za pomocą tego korpusu inżynieryjnego możemy telefony za Political Power. Nie, to się na razie nie opłaca, bo jeszcze Political Power mamy na co wydawać, a telefony spokojnie wydamy na umocnienie naszych fortów. Wyobrażam sobie te takie stare telefony ze słuchawkiem, rozumiesz, na kablu z takim korbkiem i my nimi okładamy nasze forty przygraniczne z Niemcami. Jak niemiecka artyleria będzie w to walić, no to forty zapewnią nam obronę.
Tymczasem manewry w Picardii zakończone sukcesem. Armia francuska jest najnowocześniejsza na świecie. Trochę Army Experience, troszeczkę tańsza doktryna. I dzięki czemu mamy dostęp na... Tu pewnie coś wybieramy, ale na razie nas interesuje. Interesuje mnie to. Tu są decyzje się odblokowują. Na manufaktury to pewnie militarki będziemy za pomocą, nie wiem, decyzji chyba budować, tak przypuszczam. Schneider to będzie nasz koncern przemysłowy. Z tego co widzę i kolejne fajne mechaniczki do parlamentu francuskiego. Ej, podoba mi się, mam nadzieję, że Polska też ma jakiś przygotowany kontencik. W ogóle mamy questy potrzebne. Musimy zbudować jedną cywilkę w Ile-de-France. Problem jest taki, że Ile-de-France jest chyba zawalone. Nie, mamy jeszcze sloty budowlane. Będzie można questiony porobić. Zbuduj 2 militarki, okej. Dobra, czyli to dostajemy i fundusze na Schneidera będą przychodzić. Kurde, myślałem, że to będzie nam ładować przemysł, ale mamy questy, żeby przemysł budować. Szkoda, że dopiero teraz robimy tego Schneidera, bo moglibyśmy w niego zainwestować i to jest de facto dobra kompania. To jest kompania czołgowa, ten Schneider, przemysłowa, tylko że jakbyśmy od początku to zrobili. Kurde, jakbym wiedział, to byśmy od razu w niego inwestowali. No dobra, jest jak jest. Dawaj bonusy, będziemy potem rozwijać tego Schneidera, skoro możemy go przez parlament też rozbudowywać. To akurat jest ciekawa mechanika, że jak mamy te kompanie, to jedną kampanię fokusujemy wsparciem politycznym nad drugą, nie? I ona dostaje bonusy lepsze. Także ciekawa mechaniczka. Pierwsza wojna bałkańska, a więc powoli się zaczyna. Doszliśmy do pierwszej wojny bałkańskiej. Fajny ten Talekrik w tle. Nas oczywiście najbardziej interesuje zwycięstwo Serbii i Grecji w nadchodzących 2 wojnach bałkańskich. Możemy w razie czego wysłać ochotników? Możemy w razie czego wysłać ochotników. Powiem tak, tutaj zaczniemy inwestować w naszego Schneidera, zaczniemy robić questy. Robimy teraz cel narodowy na slot badawczy, żeby troszeczkę przyspieszyć badania, ale generalnie to jest źle, bo my jesteśmy kompletnie nieprzygotowani do wojny. Nie udało się jeszcze wprowadzić partii, ścieżki politycznej, którą docelowo chcemy, a mamy końcówkę 12 roku. No bronić się przed Niemcami może się obronimy, o ofensywie na razie można zapomnieć. Także droga do ziemi polskiej się wydłuża, ale ta droga w kolejnym odcinku. Tutaj wam pięknie podziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek się podobał. Przypominam o komentarzach do statystyk pod filmem i do następnego. Cześć, cześć!